Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Choć pogoda tym razem jakoś nas nie rozpieszcza, wbrew niesprzyjającej aurze ruszamy ku nowej przygodzie. Niestraszne nam spowite chmurami niebo, gdyż kryjący się w duszy podróżniczy zew natury to sprawa silniejsza niż kapryśna pogoda. Nasz cel podróży znajduje się raptem 12 km od Inowrocławia. Chwila drogi dzieli nas zatem od leżącej na trasie do Strzelna niewielkiej wsi Markowice, słynącej z barokowego zespołu klasztornego, którym przez wiele lat zawiadywali misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. Markowice wzmiankowano po raz pierwszy w XIV wieku. Choć murowaną bazylikę datuje się na 1710 rok, odwiedzano to miejsce już w latach wcześniejszych. Jak widzicie, w 1666 roku do Markowic zawitał Jan III Sobieski. Z kolei w 1812 roku był tutaj Napoleon, a w 2022 jestem ja. Bazyliką w początkowym okresie opiekował się zakon karmelitów trzewiczkowych. Kościół otrzymał wtedy wezwanie nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Krzyża Świętego, Świętego Józefa, Świętego Michała i wszystkich świętych. W latach późniejszych zostało ono zmienione na nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wybudowana na miejscu dawnego drewnianego kościoła świątynia posiada cechy stylu barokowego z elementami rokoka. Na uwagę zasługują zdobne ołtarze. Przedmiotem kultu jest umieszczona w ołtarzu głównym późnogotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1470-1480, przywieziona do Markowic w 1630 roku przez Bernardyna Michała Widzińskiego. 26 czerwca 1965 roku została koronowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nadał jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju. Po tej uroczystości rozwinął się tu ruch pielgrzymkowy. Rozbudowano wtedy w przylegającym do klasztoru parku letni ołtarz polowy. W jego centralnej części możemy ujrzeć kopię figury, która znajduje się w kościele. Oryginalna rzeźba sporo ucierpiała w pożodze dziejów. Autentyczna jest jedynie górna część rzeźby, to jest popiersie Matki Boskiej i Dzieciątko. Resztę zrekonstruowano w 1948 roku. Żegnamy markowickie sanktuarium, żałując, że nie udało się nam bardziej dogłębnie obejrzeć wnętrz świątyni. Cóż, pewnie trzeba będzie tu jeszcze kiedyś wrócić. Choć ciężkie chmury nadal wiszą na nieboskłonie, próbujemy skutecznie przed nimi uciec, ruszając w dalszą drogę. Boczne dukty i trakty Europy prowadzą nas w kierunku jednej z ważniejszych atrakcji szlaku piastowskiego. Tu, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski, w położonej 25 km na południe od Inowrocławia miejscowości Strzelno, na wzgórzu Świętego Wojciecha, znajduje się jeden z najważniejszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce. Wchodząc na teren świątyni wita nas nie romańska, lecz barokowa bryła kościoła Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny. Budowę kościoła z granitowych kostek rozpoczęto w XII wieku i ukończono w połowie wieku XIII. W późniejszym czasie świątyni nadano jednak sporo cech barokowych. Wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana, z zewnątrz pokryta późniejszą nowożytną fasadą, nie zdradza licznego bogactwa architektury, a w szczególności wkomponowanej w jej przestrzeń plastyki romańskiej. Uznaje się, że fundatorem tego obiektu był Piotr Stary Wszeborowic, wojewoda inowrocławski i kasztelan kruszwicki. Akt fundacji należy wiązać ze sprowadzeniem do Strzelna Norbertanek, co wiązało się również z jednoczesną budową klasztoru. Świątynię konsekrował biskup Barton w 1216 roku. Bazylika jest jednym z cenniejszych średniowiecznych obiektów architektonicznych w kraju. Pomimo wielu prac budowlanych na przestrzeni wieków, świątynia zachowała bryłę i zasadniczy plan budowli romańskiej.
Warto dodać, że bogaty detal architektoniczny i istnienie krypty oraz formy rzeźby architektonicznej pozwalają sytuować budowlę wśród rozwiązań późnoromańskich. Na szczególną uwagę zasługują unikatowe kolumny z przedstawieniami cnót i występków. W ostatnich latach odnaleziono we wnętrzu kościoła wiele barwnych polichromii. Dodatkowo sceny te opisane są w języku staropolskim. Cennym zabytkiem jest też ołtarz Świętego Krzyża, ozdobiony 658 relikwiami. Przed świątynią obejrzeć można dawne kamienne ołtarze ofiarne z czasów przedchrześcijańskich. Można zatem domniemywać, że przed przybyciem tu Norbertanek wzgórze pełniło funkcję ośrodka prasłowiańskiego kultu. Na północno-wschodnim krańcu dziedzińca stoi rotunda Świętego Prokopa, największa romańska świątynia w Polsce zbudowana na planie koła. Zapis w kronikach Jana Długosza podaje datę 16 marca 1133 roku jako dzień jej konsekracji. Świątynia prawdopodobnie była kaplicą fundatora w obrębie klasztoru pozostającego pod jego patronatem. W źródłach pisanych z 1213 roku widnieje informacja, że była pod wezwaniem Świętego Krzyża. Pierwotny kościół składał się z kolistej rotundowej nawy z przylegającym do niej po stronie wschodniej prezbiterium na planie kwadratu oraz dwóch niewielkich apsyd od strony północnej. Wymurowany został z ciosów granitowych z elementami konstrukcyjno-dekoracyjnymi wykonanymi z piaskowca. Wewnątrz nawę przykryto ciekawym sklepieniem, kopułą na 4 krzyżujących się gurtach, ze skrzyżowaniem niewypadającym na geometrycznym środku. Od 2018 roku zespół klasztorny jako zabytek o szczególnej wartości historycznej uznawany jest jako pomnik historii. Usytuowane na żyznym Czarnoziemie Strzelno w XII wieku należało prawdopodobnie do dóbr rycerskiego rodu Powałów. Powstanie miasta związane jest z kolei z osobą Piotra Włostowica, wojewody Bolesława Krzywoustego. Prawa miejskie Strzelno zyskało zaś w 1231 roku. W mieście urodził się laureat Nagrody Nobla i wybitny amerykański fizyk Albert Michelson. Dziś Strzelno to miejsce senne o urokliwym, małomiasteczkowym kolorycie. W mieście zachował się średniowieczny, zwarty układ urbanistyczny. Większość sytuowanych w centrum kamienic pochodzi jednak dopiero z przełomu XIX i XX wieku. W zabudowie dominują skromne cechy secesyjne. Ciekawym zabytkiem zbudowanym w formach eklektycznych jest dom nr 18 z końca XIX wieku. Zdobi go postać legendarnego, okrutnego zbója o nazwisku Małachowski. Za niecne uczynki ścięto go na lokalnym rynku. Współcześnie Strzelno stanowi lokalne centrum handlowo-usługowe z niewielkim przemysłem. W porównaniu do zadbanej i dobrze zagospodarowanej strefy przyklasztornej, reszta miasta wydaje się senna i niedoinwestowana. Podziwiane budynki aż proszą się o odnowienie swych elewacji. Póki co to najskromniejsze i najmniej zdobywające się na podziw miasto na trasie naszych wypadów w Polskę jedziemy. Z pewnością wrócimy tu za jakiś czas, aby zaobserwować zmiany, oby na lepsze. Trzymamy zatem kciuki. Dobrze utrzymana, prosta i gładka droga prowadzi nas do wyznaczonego celu. Jeszcze tylko kilkanaście kilometrów i powinniśmy być na miejscu. Nadmierne zaufanie dla nawigacji, niefortunny, zbyt wczesny skręt, zamiast nad jezioro Mikorzyńskie, zaprowadza nas wprost do miejscowości Skulsk. Dawniej miasto, obecnie ulokowana w powiecie konińskim, wielkopolska, gminna wieś. W przeszłości przebiegał tędy szlak bursztynowy. Jedna z legend wspomina, że w pobliżu urodził się Piast Kołodziej, praprzodek pierwszej władającej krajem dynastii. W miejscowości znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Wzrok przyciąga górująca nad okolicą barokowa wieża. Obecna świątynia została pobudowana na początku XIX wieku. Jej wnętrza są zdobione kolorową polichromią z późnobarokowymi elementami. Historia i początki sanktuarium zaczynają się około XI wieku.
Uważa się, że skulska parafia jest jedną z najstarszych parafii w diecezji włocławskiej. Powstała już za czasów diecezji kruszwickiej. Pierwsza wzmianka o samej miejscowości pojawiła się z kolei w 1249 roku, kiedy ziemiami tymi władał książę Kazimierz Konratowic, zwany Kujawskim. Miejscowość stanowiła wtedy uposażenie sióstr Norbertanek ze Strzelna. Swą lokalizację opartą o prawie magdeburskim Skulsk uzyskał w 1409 roku. W porządze dziejów miejsce nie miało szczęścia do wojen oraz pożarów, sprawiając, że w wyniku postępującej degradacji w 1870 roku odebrano mu prawa miejskie. W XIX wieku Skulsk wszedł w skład księstwa warszawskiego. Wtedy pojawili się tu ochweśnicy, czyli malarze obrazów z wizerunkami świętych. Wkrótce Skulsk stał się drugim po Częstochowie dużym ośrodkiem obrazów dewocyjnych. Dziś ta niewielka senna miejscowość to głównie punkt tranzytowy na trasie do Lichenia bądź Konina. Wyjeżdżamy z naszej bazy hotelowej w Mikorzynie w kierunku pobliskiego Ślesina. Miejscowość jak dotąd nie rozpieszczała nas dobrą aurą, co sprawiało, że podczas naszego wcześniejszego wyjazdu musieliśmy ją sobie odpuścić. Podobnie teraz nasze zwiedzanie także wisiało na włosku. Tym bardziej jako punkt honoru uznaliśmy konieczność obejrzenia, cóż ciekawego kryje w sobie Ślesin. Według legendy nazwa miasta pochodzi od imienia rodu Szleszy, który zasiedlił we wczesnym średniowieczu okoliczne pola nad jeziorem. Nasze zwiedzanie zaczynamy od rynku, na którym to wita nas postać handlarza gęśmi. Gdy w 1358 roku Ślesin otrzymał prawa miejskie, otrzymał także prawo organizowania targów. Z czasem głównym przedmiotem handlu stały się właśnie gęsi. Zwierzęta te pędzone były na sprzedaż w olbrzymich stadach, nawet z dość odległych terenów. Handel odgrywał więc wielką rolę w kształtowaniu zwyczajów oraz wyjątkowego języka, którym ślesińscy kupcy posługiwali się w swej codziennej pracy. Gęsi oraz język do dziś pozostały symbolem handlowych tradycji miasta. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1231 roku w dokumencie księcia Konrada I Mazowieckiego, który wtedy przekazał wieś biskupom poznańskim w zamian za zaciągnięte długi. W ich posiadaniu była do końca XVIII wieku. Pierwszym właścicielem był biskup Dulicz, którego herb po dziś dzień jest godłem miasta. Interesującym zabytkiem miasta jest klasycystyczny łuk triumfalny z orłem napoleońskim, wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Wśród zadbanej, efektownej zieleni znajduje się głaz, który jako pomnik dedykowano pontyfikatowi papieża Jana Pawła II za jego przybycie na ślesińską ziemię, gdzie poświęcił bazylikę w pobliskim Licheniu. Tuż obok podziwiać można neogotycką bryłę rzymskokatolickiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa i dobrego pasterza z drugiej połowy XIX wieku. Jednonawowa świątynia posiada prezbiterium oraz dwie kaplice. Ołtarz główny, ambona oraz witraże pochodzą z końca XX wieku. Obecna świątynia znajduje się w miejscu starszego gotyckiego obiektu z 1604 roku. Pięknie wkomponowany w zieleń kościół stoi na skraju parku. Jego częścią składową jest ciągnący się wzdłuż jeziora bulwar, którym można dojść aż do sąsiedniego Mikorzyna. Podczas spaceru warto przyjrzeć się efektownym nasadzeniom oraz elementom małej architektury. Jedna ze ścieżek prowadzi nas do postawionego w 2012 roku pomnika Napoleona, postawionego tu w 200. rocznicę jego przejścia przez Ślesin. W skład założeń parkowych wchodzi stylizowany na ruinę obiekt. Dzięki zadaszeniu można się tu schować przed niekorzystną aurą bądź odpocząć na chwilę, przyglądając się panoramie jeziora. Idąc wzdłuż jeziora podziwiać możemy elementy małej architektury konkurujące z pięknem tutejszej przyrody. Do wystających z brzegu pomostów
Przycumowane łodzie zaświadczają, że Ślesin stoi wodniactwem. Amatorów sportów wodnych oraz łowienia ryb z pewnością tu nie brakuje. Zarzucony przez przesmyk most oddziela jezioro Ślesińskie od Mikorzyńskiego. Akwen cechuje się znacznym wydłużeniem z południa na północ i dobrze rozwiniętą linią brzegową. Wchodzi w skład ciągu jezior rynnowych, tak zwana Rynna Goplańska, stanowiących ślad cyrkulacji wód w podłożu lodowca. Przejdźmy za most na drugi brzeg jeziora Ślesińskiego, gdzie znajdują się zagospodarowane tereny wypoczynkowe. Tutejsza przystań wodna to miejsce idealne dla rekreacji. Przy sprzyjającej pogodzie można skorzystać tu ze sprzętu pływającego bądź załapać się na krajoznawczy rejs Pawełkiem. W marinie znajdują się także miejsca do wodowania oraz kotwiczenia jednostek należących do prywatnych armatorów. Ślesińska publiczna plaża miejska dysponuje niewielkim pomostem, zwanym jako Molo Gwiazd. Dedykowany znanym artystom estradowym, zapraszanym tu w trakcie trwania corocznych Dni Ślesina. Przy bulwarze znajdują się plac zabaw, siłownia oraz skatepark. Zarówno wokół plaży, jak też wzdłuż bulwaru przycupnęły knajpki, oferujące lody, napoje, jak też różne kulinarne smakołyki. Spacer bulwarem wzdłuż jeziora dostarcza mnóstwo pięknych widoków. Choć tereny do plażowania kuszą, przy niesprzyjającej pogodzie i wiszącej na włosku możliwości opadów, zmuszeni jesteśmy zrobić odwrót. W graniczącym z mariną lesie odnajdujemy drogę prowadzącą do Term Ślesińskich, gdzie na bazie wód geotermalnych planowana jest budowa aquaparku. Póki co na miejscu podziwiać możemy 4 wysokie na 3 i długie na 10 metrów tutejsze tężnie. Ciekawostka przyrodnicza. W Ślesinie mamy termy ze słoną wodą, czyli leci solanka. Terán. W porównaniu choćby ze słynnym Ciechocinkiem czy też Inowrocławiem, ślesińskie tężnie są raczej mało imponujące. Docelowo ma być ich 8. Z pewnością jest to ciekawa alternatywa i dobry przyczółek do powiększenia oferty turystyczno-wypoczynkowej dla dalszego rozwoju Ślesina. W Polskę jedziemy, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Travel Fan w podróży odkrywa oblicze naszej polskiej ziemi. Nasza filmowa Polska w pigułce to urokliwe krajobrazy, cuda natury, ciekawostki o niesamowitej burzliwej historii naszego kraju. Kultura, sztuka i architektura, ciekawi ludzie, kulinaria. Zapraszamy na interesujące filmowe opowieści od Bałtyku po gór szczyty. Od nadodżańskich mokradeł po wschodnie rubieże Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Polska to my? Zatem w Polskę jedziemy. Jola I Rafał. Travel Fan Team. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.